Sega Game Gear. Konsolka 8-bitowa, przenośna, która miała być konkurencją dla Game Boya. No, była od niego dużo mocniejsza, posiadała kolorowy wyświetlacz, więc na tym polu wygrywała zdecydowanie, ale niestety była zasilana aż 6 bateriami, była bardzo prądożerna, przez co nie miała startu pod tym względem do Game Boya, była też dużo droższa od konsolki Nintendo, a co za tym idzie, ludzie chętniej sięgali po Game Boya, no i również było na nią zdecydowanie mniej gier i duża część gier to były po prostu przeportowane gry z Sega Master System. Dużo Soniców, jak widzicie, Sonic the Hedgehog, Sonic Drift, wydanie japońskie, ta gra wyszła chyba tylko w Japonii. Sonic Chaos, Sonic the Hedgehog 2, Sonic Triple Trouble, Sonic Spinball, Sonic Labyrinth i trochę inne tytuły. Streets of Rage, Super Monaco GP, Olympics US Gold, Tasmania, Shinobi Columns. Więc tak wygląda przekrój gier na Game Geara, jakie otrzymałem od Michała z kanału Granie na Spontanie. Oczywiście w formie wypożyczenia, muszę mu je oddać, to nie są moje gry. I moja konsola. Kiedyś była moja, ale to stare dzieje. 13 gier konsola, więc bierzemy się do roboty. Postaram się je wszystkie zaprezentować. Mam nadzieję, że wyrobimy się w jednym filmiku. Dobra, zacznijmy może od gry, którą już pokazywałem w filmiku z naprawy i również wiele lat temu w moich filmach, czyli Sonic the Hedgehog. Aha. Nie załączyła się. Sorry Michał, że Ci dmucham w kartridż, ale mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Więc tylko na szybkości, tylko dla formalności. Dla uwiecznienia w kronikach YouTube'owych mojego kanału. Z tej gry w ogóle robiłem let's play kiedyś. Może wrzucę do niego link tutaj pod filmem, jakby ktoś chciał sprawdzić. Bardzo sympatyczna gra, dość podobna do wersji z Sega Master System, tylko tutaj mamy trochę mniejsze pole widzenia, Sonic jest trochę większy, tak typowo jak to w gierkach przenośnych, więc nie ma się w nią co za bardzo zagrywać. Naprawdę fajna gra, ładna i kolorowa. Więc to jest Sonic the Hedgehog, pierwsza część. Może będziemy jechać po kolei. Teraz spróbujmy Sonica Drifta. Czy te kartridże są zakurzone? Okej. Chaos GP. No dobra, jedziemy. Nie wiem o co chodzi, nigdy w to nie grałem. Kim gramy? Gramy oczywiście Sonicem, też głośno chyba jest. No i zobaczymy. Szkoda, że tak odświeżanie widać niestety. No taka typowo 8-bitowy racerek staroszkolny. Czego oczekiwać? Widziałem już, Michał właśnie kiedyś na swoim kanale robił let's play z tej gry. Jest ona trochę podobna, jak widać, trochę zgapia z Mario Karta, bo też jest taka mapka na górze wyświetlacza pokazująca nam pozycję przeciwników oraz przebieg trasy. No, gra nie jest zła, ale też nie jest rewelacyjna. Nie ma się tu czymś jakoś szczególnie zachwycać. Po prostu taki racerek. Co tu można więcej powiedzieć? Jedziemy i się ścigamy z innymi pojazdami. To co? Chyba kolejna gra. Więc to był Sonic Drift, ekskluzywna gra na Japonię.
drugi Sonic. Trzeci Sonic to będzie Sonic Chaos. Ja tak randomowo ułożyłem, to nie jest żadna tam kolejność, chronologia ani nic. A co jest? Coś z tymi kartridżami. Coś nie każdy za pierwszym razem chce zapalić. Sonic Chaos. Press start. I czy ta gra będzie podobna do Sonica the Hedgehog, czy nie? Turquoise Killzone. Szkoda, że to widać te pasy tak odświeżania, bo tak to by dużo lepsza jakość była. Niestety momentami uda się, żeby na chwilę ich nie było widać, ale nie wiem, jak miałbym trzymać konsolę w stosunku do kamery, więc musicie mi to wybaczyć. Niestety musi tak być, jak jest. Jak włączę naświetlanie, to chyba to nic nie pomoże, nie? Chociaż może trochę. A teraz zmniejszyć naświetlenie ekranu. No dobra, zająłem się trochę za bardzo tutaj regulacją oświetlenia. Spróbujmy jeszcze raz, czy będzie lepiej widać. No dobra, spróbujmy tak zagrać z naświetleniem, czy będzie lepiej. No, gra jest trochę podobna, ale czego tu oczekiwać? No to są wszystko gry 8-bitowe. No ta ma trochę inny styl graficzny, taki trochę bardziej przypominający, ja wiem, takie trochę wczesną grafikę 3D, mimo że to jest 2D, ale takie proste, kanciaste wycinanki, tak mi się to kojarzy trochę. Nie wiem. O, znowu ten fagas. Nie przejadę. Myślałem, że nie przejadę, że będę za wolno, ale przejechałem. O, pętelka. Takie trochę więcej bajerów tu jest już niż w tym Sonicu the Hedgehog. Nawet miałem ile? 13 ringów raptem. Dobra, więc to był Sonic Chaos. Trzeci Sonic, czwarty Sonic to będzie Sonic the Hedgehog 2. Ten Sonic też kiedyś był mój, bo, razem z konsolą 1 i 2 Sonika wysłałem Michałowi. Te jakieś 11 czy 12 lat temu. Stare dzieje, nie ma co do tego wracać, ale bardzo miło, że Michał mi tą konsolkę pożyczył, żebym mógł się troszeczkę pobawić. A, pamiętam, tutaj się takimi wagonikami jeździło. Jeszcze to pamiętam. A ten przycisk drugi coś słabo reaguje, mi się wydaje. Tak, trzeba go mocniej trochę wduszać, bo jak tak wcisnę lekko, chociaż może wtedy źle wcisnąłem coś, nie wiem, wagonik mi uciekł. Gonimy wagonik, gonimy. No, ta gra ma takie trochę bardziej szarobure kolory, przez co się gorzej nagrywa kamerą. Tak jak widać. Ciężej złapać jest ostrość. No tak wygląda. Sonic jak każdy Sonic. Ok, to był Sonic the Hedgehog 2. To już czwarta gra z Soniciem, którą pokazałem. Piąta gra Michała to jest Sonic Triple Trouble. Kolejna jakaś wariacja na temat Sonika, która się nie załączyła. Mam nadzieję, że Michał mi nie urwie głowy za dmuchanie. Wiem, że nie powinno się dmuchać w kartridża, ale to jedno czy dwa dmuchnięcia więcej to chyba im różnicy nie zrobi. Jak mają... Ups, co jest? No w końcu odpaliła. Coś ciężko ta gra miała odpalić. Nawet nie wiem, o co tu chodzi, ale... Nie wiem, Michał, co jest z tą grą Sonic Triple Trouble, ale ona bardzo nie chciała odpalić i coś się gliczuje w ogóle. Zobacz, coś się pierdzielą kolory w tej grze. Nie wiem, czy coś się nie dzieje z tym kartridżem, wiesz? Bo ja tu, wiesz, zrobiłem pauzę i chyba z 10 razy próbowałem to odpalić. I... no to chyba nie powinno tak wyglądać, nie? Coś się pierdzieli z tym kartridżem chyba. Więc nie chcę tu nic ruszać, żebyś nie powiedział, że ci popsułem. Ale ta gra coś się nie bardzo chce odpalać. To jest piąty Sonic.
Dobra, Sonic Labyrinth, 6. gra. To od razu zaskoczyło. Tak jak widzę. No coś z tym Soniciem Triple Trouble, coś tam jest z tym kartridżem chyba nie tak. No, trzeba by się tym zainteresować. Nie wiem, czy ty pamiętasz, kiedy go ostatnio odpalałeś i czy nie miałeś z nim problemów żadnych, bo... To pamiętam, że to chyba robiłeś, Michał, jeżeli ty mnie oglądasz w ogóle, bo nie wiem, po co się do ciebie zwracam, jeżeli byś mnie miał nie oglądać. Bo wiem, że ogólnie nie oglądasz mojego kanału, kiedyś oglądałeś, ale później przestałeś, coś tam musiało ci się nie spodobać, nie wiem, nie wnikam. W każdym bądź razie pamiętam, że w swoim programie pod tytułem Lipne Gry robiłeś recenzję tej właśnie gry Sonic Labyrinth i mówiłeś, że jest to najgorszy Sonic w historii, więc no rzeczywiście, tu chyba się nie da w ogóle skakać, można tylko robić to, nie wiem jak to nazwać, to daszowanie, czy to zwijanie się w kulkę, bo czy wcisnę 1 czy 2, to po prostu się zwijam w kulkę i rozpędzam, a nie ma jakiejś opcji, żeby podskoczyć, więc rzeczywiście ta gra jest coś nie halo jest z tą grą, nie za bardzo dobrze się w nią gra. A tam jakiś kluczyk chyba był, tak? Dobrze mówię? Nie. Bo to w ogóle na czas jest. No dobra, wziąłem kluczyk i co? Mam teraz wrócić z powrotem tutaj? Nie, chyba nie. Dobra, nie wiem o co tu chodzi. Rzeczywiście ta gra jest dość słaba. Sonic Labyrinth. Nic szałowego. I ostatni Sonic Spinball. A tego... też nie chce się odpalić. A tego, Michał, Sonika Triple Trouble to ja normalnie wacikiem do uszu czyściłem tutaj alkoholem izopropylowym i też mu to nie pomogło, więc coś się dzieje z tym kartridżem naprawdę złego. Dobra, zobaczmy Sonic Spinball. Sonic Spinball to jest gra, którą znam z Sega Game Gear, a konkretnie to ze składanki Sega Mega Drive Collection, w którą platynowałem na... już zginąłem. Są dość ciemne barwy w tej grze, takie... Słaba jest do nagrywania. Spróbujmy jeszcze raz. Zaskoczyli mnie za szybko, to się zadziało po prostu. To jest po prostu pinball, w którym odbijamy zwiniętego w kulkę Sonika. No taka koncepcja dziwna. Widzę, że gra trochę inaczej wygląda niż na 16-bitowej konsoli. Bardziej przypomina klasyczny pinball, bym powiedział, bo Sonic jest taką typową kulką właśnie. Tam na Mega Drive to było dużo takich fajnych bajerów graficznych, a tutaj to wygląda to zupełnie jak najzwyklejszy w świecie stół do pinballa. A niestety przez to, że grafika jest tak ciemna, to słabo to widać na kamerze, więc nie ma co przyciągać tej gry. Więc to jest Sonic Spinball. 7 Sonic. Więc rzućmy jeszcze raz okiem na wszystkie te Soniki. Sonic The Hedgehog, z tej gry robiłem let's playa, bardzo fajna gra. 2 trochę kiedyś grałem, bo te 2 gry kiedyś były moje. Później właśnie Michałowi dałem z konsolą. Tą trochę grałem, ale jej nie przechodziłem całej. Ten Sonic Drift, całkiem przyjemne wyścigi. Sonic, to się niestety nie udało uruchomić. Widziałeś, Michał, tylko w takiej kiepskiej jakości, nie wiem dlaczego. Sonic Chaos, no spoko platformówka można powiedzieć. Sonic Labyrinth, no słaba gra, niestety słaba rzeczywiście. Sonic Spinball, typowy pinball, można pograć. I przechodzimy do drugiej tury. Powiedzmy od prawej strony znowu Columns, klasyczna gra. Znam ją z Segi Mega Drive. Też ją sporo grałem. I znów się nie chce odpalić. Dobra. Za drugim razem się odpaliła. Columns jest to taka gra Tetriso-podobna, w której układamy, jak sama nazwa wskazuje, kolumny, czyli jedynie pionowe słupki i muszą być 3 takie same kolory w jednym, tak jak widać. I chyba one muszą być pionowo, w innej pozycji chyba to nie zadziała. Także tak prosta gra z zasady. Bo po skosie to nie wiem, czy to zadziała, a w ten sposób zadziała. Na płasko też jednak działa. Ok, spoko.
No, więc to jest Columns. Bardzo fajna gra, naprawdę bardzo fajna. Bardzo lubię Columns. Grałem w jedynkę, dwójkę na Mega Drive'ie. Godna polecenia gra. Shinobi to też gra, którą kojarzę z Mega Drive'a, właśnie z tej składanki Mega Drive Collection Plus. No tu na pewno będzie miała dużo gorszą grafikę. Nie ma co oczekiwać. No, ale jest nawet jakaś pseudo cutscenka, tak jak widać. Dobra, wprowadzenie fabularne. Ale to za dużo nie widać, kurczę. Jedziemy na takiej samochodzie jakby. Koleżka nam wylazł. Moment. Teraz na jakiejś ładzie ruskiej. Ale fajne, kurde, zobaczcie, 8-bitowa gra, jakie fajne. Od razu na wstępie skaczemy sobie po samochodach. Fajna sprawa, to jakiś snajper. Spróbujemy go rozwalić. Czy da się jakimś A, nie był na strzała, ja myślałem, że on jest na strzała. O, ale się nagrałem. Zabił mnie. Try again. Ale gra fajna, z potencjałem. No, grafika nawet przyjemna. Tylko, że dostaję w chiry. I to straszne. Dobra, wpadłem pod samochód. Okej. Jestem widocznie dość słaby w tę grę. Ale gra ogólnie fajna. Jakby się tak człowiek wczuł trochę, to Tasmania to jest chyba ostatnia gra, jaką Michał kupił z tego, co kojarzę. Najnowszy jego nabytek. Chyba najwięcej warty nawet. Chociaż nie wiem, nie orientuję się. Nie chcę strzelać tutaj. Ale głośno. A co to? A, bo ja od razu... O kurde, co się stało? Już zginąłem? Ej, bez jaj. To co ja mam? Uciekać mam, czy co? Aha, bo ja muszę się kręcić w tym kółeczku. Tylko to, że to mi zużywa energię. Ja nie wiem za bardzo, o co tu chodzi. Woda mnie zraniła. A muzyka jest koszmarna. Muzyka jest fatalna. I co? I ta bomba cały czas mnie goni. Co ja mogę zrobić? A mogę ją zaatakować? Gówno. Nie, no... Jakaś... Powiem szczerze, pierwszego wrażenia to ta gra nie robi dobrego. Słaba jest. Olimpiada to będzie coś takiego... Ja miałem jakąś grę olimpijską kiedyś. Pamiętam też na swoim Game Gearze. Też dam właśnie tutaj pod filmem dam linki do moich gameplayów z mojego Game Geara, które co prawda nagrywałem wiele lat temu, no ale chyba mi się wcisnęło przez pomyłkę i nie angielski język. A może? Nie wiem. Lilyhammer. Nie wiem, co ja wciskam. Zaraz, co ja mam zrobić. Co jest? Aha, tu coś się wybiera? Nie wiem. Nie za dużo tu widzę na tym ekranie, powiem szczerze. No i co? Jakieś te narty. Aha, okej. Coś chyba zjechałem z trasy, no i co? Co jest? Nic nie mogę zrobić? Zablokowałem się. Ej, bez jaj. Da się tu jakoś restart zrobić? Ale fajnie, od razu mi się gra zgliczowała na samym starcie. No dobra, nigdy nie byłem fanem gier olimpijskich, więc odpuszczę sobie. Super Monaco GP, więc to będzie jakieś wyścigi Formuły 1. Zobaczmy. Nie działa. Ok. Grand Prix. Setting. Grand Prix. Nie chcę żadnych settingów. No i co? Aha, okej. Jedynką się startu przyspiesza. Ale prędkość. Matko. Ops, zapomniałem. A, bo tu jest mapka na górze. Sorry. Nie spojrzałem, że tam jest mapka. Zakręt. O, dobra. Kurde, się nie wyrobiłem. No spoko, taka gierka. Chyba ten Sonic... Te wyścigi Sonic Drift chyba fajniejsze.
Nie, dobra, nie umiem w to grać. Super Monaco GP, ale ładna, chociaż taka grafika do nagrywania. Wdzięczna, taka ładnie się nagrywało. Dobra, zobaczymy ostatnią grę. Streets of Rage. To jest ta gra, którą pokazywałem właśnie na początku tamtego filmu z naprawiania konsoli. I wtedy jak właśnie patrzyło się od przodu, to tak trzeba było spojrzeć, żeby było coś widać, a jak się patrzyło od przodu, nic nie było widać. A teraz wszystko widać ładnie. To dzięki wymianie właśnie kondensatorków w konsoli. Ale ogólnie gra sama w sobie to tak dużo w niej nie widać za bardzo. Walenie z pionku. Tutaj ogólnie jest skomplikowane sterowanie, bo mamy tylko 2 przyciski, więc żeby kimś zrzucić, jak go złapiemy, to musimy przeciwny kierunek wcisnąć i wtedy 2 się skacze, 1 się wali. A i teraz tak, łapiemy, a i dostałem w japę. Grafika jest, powiem szczerze, dość taka, zlewa się wszystko ze sobą. Ciężko tu coś się dopatrzeć w tej grze. Będę musiał ją sobie na emulatorze odpalić i zobaczyć, jak wygląda na emulatorze, czy to faktycznie jest tak mało czytelna, bo tutaj coś tam widzę, no ale generalnie to jest dość mało czytelna ta gra. Więc tak ona się prezentuje, nie ma co się dłużej w nią zagrywać. Ale fajna gra ogólnie, ja bardzo lubię gry z Streets of Rage. Grałem w 1, 2 i 3 z Mega Drive'a. Więc jeśli chodzi o te gry, to tak, jakbym miał je podsumować tą 6. Streets of Rage fajna gra, Columns bardzo fajna gra, Shinobi też bardzo fajna gra, Tasmania nie wiem jak dalej, ale początek bardzo, bardzo kiepski, w ogóle mi się nie spodobało. No Olimpiada też nie moje klimaty. Monaco spoko, ale bez szału. No i Soniki już omawiałem, więc to jest cała kolekcja gier Michała, 13 gier na Sega Game Gear. Niestety ten Sonic Triple Trouble coś... Spróbujmy jeszcze na zakończenie właśnie dać mu ostatnią szansę. Przeczyszczałem go i niewiele mu to pomogło. Tak jak widać. Coś z tym kartridżem jest nie tak. No, ewidentnie. Teraz coś nas trybiło, ale coś tam nie styka, nie wiem. Coś tam, czy to się zimny lód jakiś gdzieś zrobił, czy coś się odkleiło. Bo czy teraz grafika jest lepsza? No nie wiem. Zobacz. Czy teraz uda się coś... Strasznie takie... Nie, no coś jest zgliczowane ewidentnie, bo te kolory są takie, kurcze, jak w negatywie, nie? Czyli coś jest zwalone. Mam nadzieję, Michał, że byłeś tego świadom, że ja ci tu nic nie popsułem w tym kartridżu. Także... A to nawet nie ja gram chyba. To samo się robi. Ja nic nie mogę zrobić w ogóle. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, tak się prezentuje ta kolekcja. Odsyłam ją wkrótce. Konsola naprawiona. Mam nadzieję, że właściciel się ucieszy. Dzięki, Michał, za pożyczenie konsoli gier, że mogłem sobie chwilę potestować i przekonać się. Znaczy, z jednej strony nostalgicznie wrócić, prawda, do dawnych, dobrych czasów, a z drugiej strony uświadomić sobie, że to jednak kolekcjonowanie to już nie jest coś, czym bym się jarał dzisiaj i fajnie, że ty to robisz. Lubię oglądać właśnie, co tam ci przybywa w kolekcji, ale ja już, że tak powiem, lubię grać, cały czas jestem graczem, ale zbieranie to już jakby nie mam na to ani czasu, ani zapału. Także tak prezentują się gry na Sega Game Gear. Dzięki za uwagę i pozdrawiam, cześć.